Zapraszam wszystkich na taką porządną kiełbachę. To jest kiełbasa z samej karkówki, taka karczkowa, z trzoskiem niedźwiedzim, z grubo mielonym pieprzem, takim bardziej młotkowanym. Przepysznie smakuje. To jest kiełbasa, zobaczcie, wędzona, nie parzona, tylko podpiekana, z takimi kawałkami trzosku niedźwiedziego, duże kawałki mięsa. A więc zaczynamy. Czasem zobaczcie na potrzeby filmu i na potrzeby zjedzenia czegoś dobrego, to takie karkówki, takie karki, zobaczcie, mielimy i robimy z tego przepyszną kiełbasę. Naprawdę szkoda takiego mięsa, ale kiełbasa wyjdzie zacna, przepyszna. Teraz kroimy i bierzemy się za mielenie. Karkówkę kroję w takie paski, żeby weszła mi do gardzieli maszynki do mielenia. Nie będę segregował tego, zobaczcie, na jedynki, dwójki. Po prostu tnę jak popadnie. To będzie kiełbasa. Zobaczcie, taka bardzo soczysta i smaczna w smaku. Ja tutaj to wszystko sobie pokroję, przygotuję. Za chwilę spotykamy się. Z tych 12 kg takiej karkówki i chudej, i tłuściejszej, i jakiejkolwiek, zobaczcie, wyjdzie przepyszna kiełbasa. Pokrojona, tak że mi wyjdzie to do gardziela. Teraz to wszystko mielę. Ja odważnie pomielę tą karkówkę na 14, czyli oczka numer 14. I karkówka i tłusta, i gruba idzie do mielenia. Zobaczcie, jak fajnie zmielone jest to mięso. Nie jest pomiażdżone, tylko idzie takie grube kawałki mielone na dużych oczkach. Teraz tak, do tej kiełbasy daję sól pół na pół z speklosolą. Na każdy kilogram daję 15 gram soli. Tu mam 12 kg kiełbasy, czyli daję 180 gram soli. Ja sobie ją jeszcze dla pewności wymieszam. Poszło 90 gram peklosoli i 90 zwykłej soli. Możecie używać samą peklosól, samą sól. Będziecie mieli takie kiełbasę bardziej szarym oczkiem. Ja daję pół na pół, bo do takiego mięsa nie będę ryzykował i wolę mieć to mięso bezpieczne bardziej. Zobaczcie, na każdy kilogram dam 3 gramy pieprzu, ale pieprz taki bardziej gryz. Zaraz go pomielę grubo. Zobaczcie, 36 gram pieprzu. Zaraz go zmłotkujemy, skruszymy, czyli 3 gramy na każdy kilogram mięsa. Taki gryz z pieprzu. Lepiej będzie smakował. Gdzie trafia się jeszcze taka kulka. No ale dobra. Dosypujemy czosnek. Zobaczcie, 4 gramy na każdy kilogram, czyli tutaj jest 12 kg mięsa, czyli 48 gram czosnku świeżego, takiego naszego harnasia polskiego. Ja ten czosnek sobie przez praskę przycisnę. Zobaczcie, jaki aż świeży, aż wylatuje z niego sok. Zapach będzie w kiełbasie naprawdę wyśmienity. Ja już sobie to przecisnę go, żeby nie zanudzać tutaj. Ja mam tu jeszcze, zobaczcie, czosnek niedźwiedzi. Dam 2 gramy takiego świeżutkiego, ale suszonego czosnku niedźwiedziego na każdy kilogram, czyli 2 gramy na kilogram to jest 24 gramy. Będzie ładnie wyglądał w przekroju. Naprawdę bardzo polecam tą przyprawę. I ostatni
składnik, czyli zimna woda, daje 10%. Ja tu mam 12 kg kiełbasy, czyli litr i 200 ml, czyli 1200 ml wody zimnej. Zobaczcie, wszystko razem to wymieszam. Powinno naprawdę smakować rewelacyjnie. Taki świeży czosnek. Czosnek niedźwiedzi. Pieprz. Naprawdę i swojskie. Może nie do końca swojskie, ale z własnej rzeźni. Takie niemarketowe mięso. Naprawdę robi wielką różnicę w kiełbasie. Już takie wymoczone w workach spółek sklepowych, wielkopowierzchniowych, mięso wyciągnięte. Dobrze, teraz wszystko to wymieszam. Nie zgniatam, tylko tak wymieszam, żeby puścił ten farsz, to mięso, klej. Zobaczcie, mieszałem może 10 minut. Staram się tego mięsa nie pozgniatać, ale zobaczcie, jaki to jest klej. Zobaczcie. Taka kiełbasa, taki farsz, zobaczcie, nic nie będzie się rozpadał. Zobaczcie, jak ona będzie się fajnie trzymała. Przepyszna będzie kiełbasa z samej karkówki. Naprawdę. Robiliśmy ją kilka razy. Szkoda nieraz karkówek je ściąć, ale kiełbasa też jest potrzebna i też zawsze warto coś dobrego zjeść z takiego dobrego naprawdę mięsa. Teraz bierzemy się za nadziewanie. Farsz, zobaczcie, pierwsza klasa. Bardzo dobrze wyrobiona kiełbasa, więc nadziewamy. Żeby Wam fajnie się nadziewały te jelita, to musicie wypuścić troszkę tego mięsa, bo to mięso będzie Wam smarowało ten cały lejek. I dopiero teraz możecie nawlekać. Macie te jelita. Za szeroki trochę ten lejek, a za wąskie jelito, bo gdzieś tam te zgubiłem, ale zobaczcie, i tak bez problemu wejdzie, tylko musicie wypuścić sobie tego farszu, bo inaczej po prostu nie wlezie, będzie haczyło. Zawiązuję sobie koziołek. W miarę ciasno, zobaczcie, nabijam przepyszną kiełbasę karkówkową. Grube, porządne kiełbaski będą. Zobaczcie, jaki wianek się robi. Końcówki nie zakończam, tylko wyciągam i tyle zostawiam. Zobaczcie, jaki wianuszek piękny. Zobaczcie, farsz musi być mocno upchany w tej nadziewarce. A kula dobiła sprawę. Musicie sobie nasmarować tutaj cały ten tłok. Ja już któreś to jest nadziewanie, także dzisiaj to nie muszę. Zobaczcie, jak będzie wychodziła powietrze. I nadziewamy. Zobaczcie, takie ślimaki wychodzą ładne. Możecie je sobie podzielić tutaj na mniejsze kawałki. Ja staram się tak nie robić. Wieszam na kijach w całości. I tak, zobaczcie, osadza się od razu wiaterek, ją leciutko osusza. Kiełbasa karkówkowa, 100% karkóweczki. 12 kg przepysznej kiełbasy. Zobaczcie, jaki wiaterek powiewa. Dodatkowo osusza tą kiełbaskę z wierzchu, a dodatkowo się też osadza. Także z godzinkę będzie tak wisiała, zanim nie wygrzeje mi się wędzarnia. No i zobaczcie, wylądowały kiełbaski, kije. Tu są 3 z kiełbasą karkówkową.
z samego karczku. Teraz będą się osuszały. Temperatura wewnątrz wędzarni 60 stopni. Wędzarnia bardzo mocno ciepło nagrzana. Dymu praktycznie mało co jest. I teraz muszą się dotąd osuszyć do tego momentu, aż będą po prostu takie na wierzchu suche. Zobaczcie, takim płomieniem możecie śmiało osuszać swoje wędzonki. To jest brzoza, nie daje dużo dymu. Zobaczcie, drobniej porąbana, pokrojona i między nimi są przerwy. Ona się po prostu pali, a nie tli, nie wytwarzając praktycznie dymu. Także nie musi to być sam żar, może być też płomień. Żeby wam udowodnić, że samą brzozą można osuszać, tak ja to robię i jest bardzo mało dymu, to sami zobaczcie. Widzicie? Nie ma praktycznie dymu. Przepustowość komina otwarta na maksa i osuszamy. Zobaczcie, po 2 godzinach wędzenia została nas jak zwykle noc. Kiełbaski pięknie się uwędziły. My ich parzyć nie będziemy. One były wędzone w temperaturze 60 stopni. Teraz przez 15-20 minut podniosłem temperaturę do 80. Zobaczcie, takie te kiełbaski wewnątrz muszą mieć temperaturę 68-70 stopni. No wiadomo, że niektóre są grubsze, niektóre cieńsze. Różną tą temperaturę będą różnie łapały. Chodzi, żeby wypośrodkować i żeby nie miały poniżej 68 stopni. Ja zaraz zmierzę, jaka jest temperatura w tej najgrubszej kiełbasie i w tej najcieńszej. Kolor taki ładny, bo ja dzisiaj wędziłem drewnem z gruszy. Także typowo takim drewnem gruszkowym. O, widzicie tutaj, to jest drewno suchutkie. Jest już ciemno, także słabo widać, ale widać, to jest gruszka. Kolor, zobaczcie jaki piękny. Kiełbasa nieparzona, podpiekana. Kiełbasa z karkówki. Naprawdę smak rewelacyjny. Ale to najpierw musi wystygnąć. Zobaczcie, tyle wyszło kiełbasy karkówkowej, z karkówki. Pyszna kiełbaska. No już próbowaliśmy. Cudownie smakuje. Tak wyszła kiełbaska. Zobaczcie, podpiekana. Naprawdę rewelacyjna w smaku. Takie kiełbasy naprawdę mało kiedy tutaj robimy z czystej karkówki. Także gorąco polecam ten przepis. Tak wygląda w przekroju. Grubo mielona z trzoskiem niedźwiedzim. Posmak takiego dymu z gruszki. Naprawdę gorąco polecam. Tą karkówkę, tą chudą i tą tłuściejszą. Zobaczcie, wszystko było zmielone na grubym sicie, tak jak widzieliście. Taka bardzo aromatyczna kiełbaska. Poezja smakowa. Zobaczcie, jak pięknie się kroi. To jest kiełbasa, zobaczcie, wędzona. Nie parzona, tylko podpiekana. Z takimi kawałkami czosnku niedźwiedziego. Duże kawałki mięsa. Obiera się tak samo rewelacyjnie ze skórki. Chociaż ona jest bardzo świeża. Przepyszna. Gorąco polecam ten przepis. Także zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia. Cześć.